Cześć z Komorówki. Ponownie. Jestem blisko tego miejsca, w którym chcę łowić. Teraz tak, z miesiąc pewnie, nie? Namawialiście mnie, żeby pójść połowić sobie tutaj gdzieś w tych okolicach, chociaż nie pamiętam, czy to było w tych okolicach. Trawianki, także polowanie na drapieżne trawianki robimy. 7187 powinny to być kordy. Tak jakoś dziwnie pokazuję, ale tutaj na tym, jak ja stoję, wydaje mi się, że powinien na tym pomoście się ustawić, albo czegoś nie rozumiem. Nie, no tutaj pokazuje w tym miejscu 7187. Jak już się ustawiam w tym miejscu, jest inaczej. Dobra. Ten, wydaje mi się, zestaw to będzie taki wzorcowy na mięso z hakiem jedynką, ale nie wszyscy na niskim poziomie mają mięso, nie? Także co? Robimy sobie jakieś zestawy. Mapkę to już wam pokazywałem. F4 na mapie to jest ten pomościk taki. Nie wiem, czy ja kiedyś tu nie próbowałem czegoś. Na starej Komorówce to w ogóle całkiem inaczej łowisko wyglądało. Ale dobra, czy ja powinienem w tym miejscu łowić pod nogami? To się za chwilę okaże. Mam ciężar spławika 3,5 grama. No dobra. To akurat to musi być taki, żeby wyporność pod mięso była dobra. A tu co my możemy zrobić? Zestawy na 80 cm głębokości poustawiam. Sam jestem ciekaw, o której te trawianki biorą. Z drugiej strony tak patrzę, co tu ludzie łowią w ogóle. Może ktoś wyciągnął jazgarza teraz. Wyciągnął konia, jazia. Ciekawe, gdzie oni to łowią. Ciekawe, gdzie to jest łowione. Czy to miejsce już zasięguje pod to 8787 z nazwy? To nie wiem. My jesteśmy na jakimś niedźwiedziej lokacji. Ale tak, ktoś wyciągnął trawiankę, ja też bym chciał. To co sobie tu spróbujemy. Bym założył czerwonego robaka na tym zestawie, później będę ewentualnie jeszcze zmniejszał haczyk. Mam to 80 cm, mam. To tu rzucimy tak, trochę daleko. Tu mam jeszcze jakąś wędkę spławikową, to ja się zastanawiam, która to jest pozycja. Ja to wolałbym z prawej strony ustawić. O, maskota. Maskota wyjął, patrzcie, trawiankę. Polak rodak. Czy ktoś tu za tymi trawiankami stoi. Teraz tak, to mam tutaj, a pod numerem 2 mam tą wędkę. Dobra, to ja sobie taką ustawię. I tu bym zaszalał z mniejszym haczykiem. Damy dżownicę, haczyk 16. Tu by się jakiś spławik przydał. I polujemy wtedy w ten sposób. I też tak jakoś 80 cm gruntu dam. No i polujemy. Jeżeli... O, maskota, patrzcie. Kolejna trawianka. No. Musi mieć dobry konfig. I w dobre miejsce musi rzucać. Ja pamiętam w ogóle te trawianki. Jak to ostatnio mi się udało, jak robiłem... To jest karasek. Jak robiłem film z 87-87, gdzie szukałem różnych ryb na różne przynęty, to wydaje mi się, że trawianki właśnie brały na, tak jak mam teraz dżownicę. Ale ja nie jestem pewien, tego ustawiłem tak do końca, nie? Jak tu powinienem łowić te ryby? No dobra, stoję, czekam na jakieś brania. Tu zanurzyło, to może być trawianka, jak dłuższy czas nie wychodzi spławik. Jeszcze coś ponaciskałem? Nie. Płotki też tak potrafią dziwnie bawić. Ale dobrze, dobrze. No, jak coś będzie ciekawego, to ja się do was odezwę, jak już mi się uda wykombinować. Bo może ja coś źle robię, ale wydaje mi się, że po prostu co? Trzeba poczekać. Trzeba poczekać z tematem. Trofki kiedyś wyjąłem na czerwonego robaka. Trawianki. Ale gdzieś pewnie na haczyk w rozmiarze 14? Tak mi się wydaje. Właśnie na jakiś taki mniejszy haczyk dostałem taką fajną sztukę. Dobra, ja szukam jakiegoś sposobu na tą rybę. Bo póki co te brania to nie są trawiankowe. Zresztą te dwie ryby, które miałem, to nie były trawianki i to raczej też nie powinna być. No, płotki mi tu biorą. No to najpierw trzeba się dowiedzieć, gdzie ja mam to rzucać w sumie. Wiem, że mam być na tym 8187, ale gdzie mam to rzucić?
nad tym się nie zastanawiałem. Dobra, zobaczymy jeszcze tą rybę, a po tym czasie będę myślał, co zrobić, jak mi jemną bramę. Ale szukam sposobu. To było jakieś dziwne w ogóle branie. Dobra, to się odezwę do was teraz, jak coś naprawdę złowię tego, co było celem tego odcinka. No chyba coś będzie, teraz tak. Tam jest trawianka najpewniej na to mięso. Pierwsza trawianka na mięso. Ja się w ogóle zastanawiam, czy nie zmienić tutaj sposobu. Dobra, widzicie, bo ta ryba zanurzy zestaw i później tak siedzi i czeka. Bardzo prawdopodobne, że uda się ją wyciągnąć. Ale tak się zastanawiam, czy ja mam łowić na pewno trawianki. No chciałem je łowić, no. Może znajdę inaczej. Może znajdę sposób łowienia tej trawianki. Do tego spróbuję jeszcze bardziej hurtowo połowić płotki, bo one biorą bardzo skutecznie. Mimo że w sumie to tak na drzewnicę, na czerwonego robaka, to tak się na nie nie łowi raczej pęczak. Chociaż na pęczak trawianki też potrafiły brać. Nawet na spinning właśnie. Może bym pospinningował jakimś małą nie obrotówką. Ja się nie mogę zdecydować, jaką wędkę podnieść i najpewniej stracę obie ryby. Jakąś małą gumką można byłoby połowić czerwonego koloru. To wcale nie byłoby głupie, co? Spróbować złowić trawiankę na spinningu? Może mi się uda. A jak mi się uda, to wam to pokażę. A tu faktycznie może się skupić na łowieniu na pęczak. Na pęczak potrafiły brać właśnie płotki. No i potrafiły brać czasem trawianki. Tam jest branie takie typowo albo leszczowe na tym środku, albo bardziej krąb, jak spławik się wykłada. Także ja za chwilę zmienię przynętę i wtedy sobie zobaczę, co to może być. I czy coś zrobić inaczej. Coś pewnie wykombinuję za chwilę. Dobra, to czekam na rybki. Tymczasem, nie wiem, spróbujemy to zaciąć. Zobaczymy, leszcz czy krąb. Krąpik. Ładny krąpik. Też mi się wydawało, że na czacie widziałem, jak ktoś wyciągnął krąpika. Może ktoś rosówkę używa albo coś w tym stylu. A dobra, a my sobie tu przestawimy na tymczasem na pęczak i zobaczymy, co na pęczak to będzie. A tu w międzyczasie jeszcze ktoś wyciągnął trofkę, a u mnie siedzi też jakaś trawianka kolejna. Jakby na tamte spławiki brały jakieś ryby powyżej 500 gram, to mógłbym zawsze je używać jako ryby na filety, nie? No to co właśnie a propos fajnych płotek. Całkiem fajna płotka. Aż szkoda na filet ją zastosować, ale jak mi się skończy mięso, bo go za wiele nie mam, no to mógłbym tak zrobić. A tu może będzie trawianka w końcu na rosówkę, bo zatopione, patrzcie. Nie na rosówkę, tylko na drzewnicę. Co ja mówię? Co ty, Mati, mówisz? No. Haczyk 16 i drzewnica. W końcu to dało. I głębokość się zgadza. 80 cm. Mamy kolejną, trzecią już trawianę. Tu będzie płotka, bo się stawia bokiem. No. Także ten spot oddaje dobrze płotkami. Bardzo oddaje dobrze płotkami, co wy możecie, jak macie niskie poziomy. Na drzewnicy sobie te trawianki połowicie, tak? To jedno. Możecie też próbować. Jakieś ukleje wchodzą. Uklejami też można zarobić tutaj. Białe robaki? Myślę, że białe robaki, jak zaczynacie grę, no to sobie tu spokojnie połowicie też na białego robaka te płotki. Zresztą za chwilę przestawię, za chwilę to sprawdzę. To się przekonamy. Ciekawe, co to za branie jest. Bo zanurzyło. Albo będzie płotka, albo mogłaby być trawiana. Nie. Widzicie, jak te płotki się stawiają? Uwielbiam tą rybę. I to całkiem fajne sztuki wychodzą, nie? Haczyk rozmiar
9, tak? Był 9. No 9 tu na tym zestawie i takie fajne. A tutaj coś się zaczepiło. Tam jest znowu... To będzie płotka? Płotka, widzicie. Płotki się stawiają. Dobra. Nadżownica tutaj w krzakach siedzi. A tutaj zobaczymy. Lekko podszarpniemy i będzie kolejna trawianka. I to mam na haku rozmiar 1. No. To może się uda jakąś trofeczkę wyciągnąć. Dobra. Posiedzę. Liczę na to, że się jednak uda. Fajnie, że się w końcu ruszyły. Bo mówię, tyle stoję, tyle mówiłem na początku, później tyle czasu stałem się, nic nie działo, ale teraz w końcu tą rybę dostałem. Tutaj co to może być? O, jest kolejna trawianka na drzewnica, widzicie? Da się, nie trzeba mieć mięsa. Tylko mogłoby nie fruwać wokół mnie. Także co? Potencjał na złowienie trofki na pewno jest nawet na taką drzewnicę, ale tak jak mówię, ja kiedyś złowiłem sobie spokojnie czerwonego robaka. Tu macie tą drzewnicę. Tu teraz mam ten pęczek. Prędzej miałem czerwonego robaka i myślę, że nie byłoby problemu. Tutaj takie branie wykładem to będzie karaś. No. Albo krąb, albo karaś. Nieraz karasie oszukują, że są krąpiami, leszczami, nie? No a tu kolejna piękna płotka. No siedzieć, tylko mówić. No biorą, no. Biorą. Dobra, odezwę się do was, jak albo zmienię jakąś przynętę jeszcze, albo coś tam faktycznie z tym spinningiem zacznę kombinować i też będzie coś brało na to, albo dostanę jakąś fajną rybę. No nie ma co za dużo mówić, nie? Dobra, zobaczcie. Jest trawianka na kolejną przynętę. Tak się zastanawiałem właśnie, czy one brały na ochotki i chyba też. Zresztą no, jak wyskoczyła mi jedna, no to całkiem prawdopodobne, że dostanę kolejną. W ogóle sobie można tu żywcowe płotki nałowić. Chociaż żywcowe płotki właśnie. Czy ja mówię prawdę? Żywcowe płotki z tym bitefishami to jest problem, nie? Dobra. Gdzie jest rozmiar oczekiwany? W sumie to sobie mogę zrobić. Dobra, zrobię sobie. Jak mam jedną płotkę, to nie mogę. A, dobra, 50 do 100. Znaczy teoretycznie te są już za duże, nie? To właśnie z tym żywcem to tak jest zawsze. Za duży żywiec, nie? No a tutaj sobie kombinuję coś ze spinningiem. Taką najprostszą wędkę, jaką tylko użyłem. I złowiłem ogonka. Także nie złowiłem jeszcze ani jednej trawianki na tym spinningu, dlatego wam nie pokazuję, kombinuję na póki co. Zobaczymy, może się coś uda. No jest kolejna trawianka, ale chyba dzisiaj pierwsza tego typu z kolorkiem, nie? Nie wiem, rzadka ryba dosyć. Tutaj coś brało, ale chyba spłoszyłem. Kolejną rybę zresztą spłoszyłem na tym, ale w ogóle to piskorza złowiłem na tą ochotkę. Także ciekawe, czy tu jest ich więcej, czy tylko jakiś tam przyłów. Ale no coś się tam dzieje na tą ochotkę też. No w ogóle to zamieniłem kija. Prędzej miałem tam pod tym przyciskiem inny. Teraz sobie tam na tym lewym zestawie dałem UL-kę, bo mówię, o jak łowię, to łowię. Jakieś rekordy tygodnia UL może wskoczą. Mamy już czwartek, no ale dobra, te ryby nie są jakieś takie mocno spotykane, obławiane. Może coś mi tu wyskoczy ciekawego, to wam pokażę, a sobie coś zaliczę. Mati kombinator, nie? Dobra, łowię, kombinuję dalej. No, karpia to ja się nie spodziewałem tutaj. Co prawda mały, ale no karp, nie? To trochę zaskoczenie. To jakieś brania są. Wam powiem, że zrezygnowałem ze spinningu, bo poza jednym ogonkiem, co prędzej wspomniałem, no to nie wydarzyło się nic. I prowadziłem
cały czas zwijając jakieś małe, mniejsze prędkości. Miałem 6, 12, później zwiększyłem, znalazłem jakąś prędkość taką chyba 20, w którą można robić tu jigowanie, ale to nic nie dało, nie było brania, nawet okonie na to nie brałem. Także teraz nastawiłem się, żeby jakoś trawiankę złowić na jakąś inną przynętę. Póki co mam jakieś, widzicie, problemy z zacięciem tu tryb na te drzewnice. Sobie tak zestawy, właśnie teraz mam tu 16, tu mam nawet 24 rozmiar, bo spojrzałem, że rekordy tygodnia piskorza są i też jestem ciekaw, czy jest go tu więcej. Czy jest go tu więcej? Może on tak bierze, jak teraz te brania mam tu i mam problem z zacięciem. Nie pamiętam, raz je łowiliśmy, jak były jakieś zawody, to miałem taką potrzebę, żeby tą rybę złowić i ona jakoś tak dziwnie brały. Spora część tych ryby jest, to jest płotka tutaj, troluje. Akurat ta płotka, która teraz była, to jest w dobrym rozmiarze, bo jest właśnie trochę poniżej 100 gram i nie można z niej zrobić żywca. Chociaż nie wiem, czy ja to gdzieś zastosuję. Może bym poszedł gdzieś nagrać spot szczupakowy. Miałem to zrobić na Starym Grodzie. Może chwilę miejsca znajdę, chwilę czasu i w ogóle znajdę jakiś spot aktywny na szczupaka. No się film by pojawił, a przy okazji bym sobie rzucił jakąś wędkę żywcową. Może to nas stanie. Zobaczymy, co się wydarzy, nie? Jeszcze jak parę płotek by wpadło żywcowych, to można próbować. Dobra. A ja dalej poluję. Jesteśmy już pół godziny na spocie. Zobaczymy, co tu się stanie. Masę takich właśnie mniejszych ryb. Nie takich, jakbym tu chciał łowić. A propos tych piskorzy, to właśnie większość jest łowiona. Wszystkie są na komarówce z rekordów tygodnia i 4 na 5 jest właśnie na drzownicę i jedna jest na ochotkę, tak jak ja złowiłem tą jedną sztukę. No i co? Można czekać, nie? Dobra, ja też to zrobię, czekam, odezwę się, jak coś ciekawego się znowu pojawi, albo będę miał coś do powiedzenia. Dobra. Mam coś do powiedzenia. Długo to nie zajęło, nie? Zaraz po tym, jak powiedziałem, że mam coś do powiedzenia, to mam bardziej do pokazania, czyli siadło znowu na drzownicę i haczyk rozmiar 16. Także tu biorą pod nóżkami. A prędzej nie powiedziałem, prędzej miałem chyba z 2-3 brania tutaj na tym spławiku z tym mięskiem no i spaliłem te brania. Co jeszcze mógłbym przetestować? Rosówkę, nie? Na rosówkę. Może gdzieś tu założę, na którym zestawię rosówkę. Na pewno nie na tym środku. No, to najpewniej sprawdzę jeszcze rosóweczkę na przynętach. Jest jakieś ciekawe branie tutaj na rosóweczkę. Dobra, udało się to zaciąć. Za chwilę wam pokażę zestaw, jak wygląda. Ale mamy płotkę. No widzicie, zaskoczone, nie? Ja jestem zaskoczony, że płoteczka. Takie boranie było, że ta ryba, widzicie, tak przyduszała. Chociaż te właśnie te płotki blokują przy wyciąganiu, stawiają się. Ale myślałem, że to jednak będzie coś w tym rodzaju. Tu mi się nie udało zaciąć, szkoda. I co? Tu były kolejne trawianki na tym zestawie, tutaj. Z tym, że miałem haczyk do rozmiaru 24, teraz dałem 11, a zobaczymy, mówię, jak wychodzą trawianki, akurat ten zestaw jest na głębokości metra, to sprawdzimy haczyk większy, 11, żeby zwiększyć te trawianki, wielkość ich, nie? No, tutaj jest rosółka haczyk 10 i zobaczymy, czy coś się uda, a tu zrobiłem odwrotnie niż miałem tutaj haczyk rozmiar 1, no i zobaczymy, jak będzie na rozmiarze 6, czy będą trawianki wychodzić. Dawno tam brania nie było. Już z tymi trawiankami wam powiem, ja nie wiem, o których godzinach one biorą. Tu będzie pewnie płotka. Jakoś tak płynie bokiem. Nie, jakiś karaś większy. Właśnie, haczyk zwiększyłem i zmieniła się ryba. Chociaż taki karaś w nagrodę może stać się za chwilę filetem, nie? Ja mam taką możliwość, żeby sobie je robić, także pewnie tak chłopak skończy.
A ja co? Nie czekam. I się znowu do was odezwę. Jeżeli coś się tu wydarzy ciekawego. A że widzę, że coś tutaj tak tam przytapia, nie? Przytapia. Może to będzie ta trawianka. Jest trawianka na rosówkę. Mało, bo mała, ale jest. Czyli mamy kolejną przynętę, na którą można łowić. Szkoda, że póki co to ja nie łowię trowek. Tu widzę na czatach łowią. Ale to możecie dać znać, czy wy macie jakieś przynęty, zanęty bardziej pod trawiankę. No w sumie tego nigdy nie kombinowałem, nie zastanawiałem się. Jest, patrzcie, fajna. Chociaż myślałem, że będzie większa. No to większy haczyk, żownica w dalszym ciągu i tak daje trawianki. Ale to na 80 na 100 cm. Aha, 100 cm i to już dotyka dna, także to 80 to jest właśnie takie minimum nad dnem. Tu może będzie kolejna trawiana. Chociaż w sposób jaki płynie w bok to nie powiedziałbym, ale jest. Jest trawianeczka. Jest trawianeczka trofijna. I to jaka jeszcze? 524 jeszcze z kartą. No, ja wam powiem, ją mocno zlekceważyłem, jak ją wyciągałem. Tamta mniejsza 70-gramowa wyglądała dla mnie na jakąś dużą, a ta była znowu czymś mniejszym. O, jest klinisko. O, zaraz ktoś do mnie napisał. Dobra, to co? O, Ramon do mnie napisał. Dobra. To jest to, je kombinuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Jest takich łówek jeszcze ode mnie. Zobaczcie, jest kolejna płotka. I na tym zestawie ustawiłem 60 cm i w zasadzie co chwilę brania są tutaj. Tu mam jakąś trawiankę na tym właśnie lewym zestawie, też tam tą 100, prawie 200 gramową. Teraz tu będzie, o, jest płotka. Liczyłem właśnie na to, że tu będzie jakaś trawianka. Tu teraz skoczyła płotka. Chwilę temu była trawianka 197 gram. No, także się co dzieje. O, tu będzie coś na mięso w końcu. Tu zmieniłem haczyk. Miałem dalej rozmiar 6, ale długi czas się nic nie działo, więc postanowiłem zmienić na taki czarny. No i teraz nagle jest branie. Nie wiem, czy to jest, wiecie, z tym związane, ale często tak jak łowimy gdzieś na miedzianem, to właśnie bardzo, bardzo duże znaczenie ma kolor. Kolor, nie tylko rozmiar, ale też kolor w danym tygodniu haczyka bardzo dużo zmienia. Także ja dalej kombinuję. O, patrzcie, założę sobie tak teraz i zobaczymy, co się będzie działo, ale tu właśnie na te 60 cm bardzo dużo płotek siedzi na 60 cm głębokości, a te trawianki właśnie takie 80, 90 można byłoby dać, jak 100 to już jest na gruncie tutaj w tym miejscu. No i na tą rosówkę rzadziej coś bierze, ale jak coś bierze, to jest szansa na tą trofkę, nie? Nie trzeba mieć mięsa. To chciałem wam udowodnić też, także niekoniecznie jak gdzieś widzicie spot, że oddaję na taką przynętę, to akurat z tymi rybami prostymi, że tak powiem, jest szansa, żeby je połowić nawet trofkowe na inną przynętę niż tą, którą wszyscy używają, nie? Da się. Dobra. Ja jeszcze chwilkę postoję, zobaczymy, co tu się uda wyciągnąć, ale pewnie się za chwilę odezwę do was, jak już będę te rybki sprzedawał. No nie ma co ciągnąć, zresztą mówiłem, że fajnie byłoby machnąć trofkę i to się udało zrealizować, nawet na inną przynętę niż było założenie. To będzie pewnie płotka, jak to tak w bok idzie. Także, o, jeszcze lepiej okonek. No, także co? Co chciałem, to zrealizowałem. I ewentualnie można myśleć jeszcze, nie wiem, tu będzie trawianka, że tak to tak się zatrzymało, schowało pod wodą. Płotka. Płotki trolują. No bo ja sobie ten zestaw tak też ustawiam znowu gdzieś w okolicach 90 cm tym razem. Nie zobaczymy, czy on zacznie jakieś inne rybki sypać, a ja jeszcze troszkę postoję. Jest jakieś branie tutaj na mięso.
To jeszcze wam spróbuję pokazać. Albo się uda, albo się nie uda. Dobra. Co to może być? Węgorza tu nie dostaniemy, nie? Jest trofkowe. Widziałem, że jest grubas. Czyli zmiana haczyka tutaj spowodowała to, że w końcu dostałem swoją kolejną trofkę trawianki na to, a tam jest jakieś branie okoniowe, nie? Co tak grubo idzie? Albo jakieś liny. Ale chyba okoń będzie. Kolejny okoń. Także z tym okoniem to też wam powiem, że duża szansa na to, żeby złowić okonia trofkę tutaj. Zresztą patrzcie, na czacie wyskoczył okoń wielkości 2-3. Całkiem możliwe, że ktoś łowi na rosówkę. Bo na mięso to okonie nie dostaniecie, ale na rosówę to już tak, nie? Także no bardzo prawdopodobne, że ktoś używa rosówkę tak jak i ja. No, to tym akcentem można kończyć. Miałem kończyć za chwilę, a gadałem i no co? W międzyczasie się udało złowić kolejną trofę. To co było celem tutaj. Jeszcze wam to pokazałem. Dobra, idziemy to sprzedać. Nie ma co przedłużać, trzeba wam ten film udostępnić jak najszybciej. Pamiętajcie, łapy w górę na tych filmach bardzo mi pomagają. Dobra, idę sprzedać. Jeszcze zobaczę, czy mam jakieś ryby do przerobienia na żywca albo jakieś na mięsko, a resztę sprzedam. Raczej tu nie liczę na nie wiadomo jakie zarobki, bo to bardziej zabawa była jak zwykle, ale dobra, zaraz się zobaczymy. Dobra, co sprzedajemy to? Sprzedajemy. Ja okonki jakieś miałem, to poszły na przemiał. Karasie zresztą jakieś większe też. Ale tych trawianek malutkich 14, prawie 15 srebra za takie malutkie trawianki. Zobaczymy, ile dostanę za tamte. To fajnie byłoby połowić. Jakiś czas temu widziałem spot. Ciekawe, czy tam jest się, gdzie ten film realizowałem, dziś jest ich więcej, tych piskorzy. Tego to nie wiem. Ale możecie dać znać, czy biorą. Karasie takie pewnie dałoby się tam spokojnie połowić, zresztą te okonie też. A piskorze to gdzieś w tych okolicach niedawno były, ale to nie pamiętam. Dobra, teraz tak. Zobaczymy, co ja tu mam. Większość tych dużych ryb, płotek wszystkich zostało filetami. Ale za same te... Wow! Już rozumiem, dlaczego wy to łowicie aktualnie. No i widzicie, ten jeden wyszedł na mięso, ale no reszta jest na rosówę. Naprawdę dobry zarobek. Jakbym cały czas tak stał, nie wiem, 2 zestawy na rosówkę, 1 na mięso, albo w sumie wszystkie 3 mogłyby być na mięso. Albo 3 na rosówkę. Już mieszam. Wiecie, o co mi chodzi. Jak nie macie możliwości łowienia na mięso, to spokojnie możecie łowić na rosówkę i też dostaniecie takiego 100 srebra za jedną. Ja pamiętam jakiś czas temu, jak to aktualizacja była, to 2 miesiące temu było, to wtedy chyba podbili wartość, czy prędzej była podbita wartość. Na pewno ostatnio ten nowy model tej ryby dodali, ale tego nie pamiętałem, że to tak płaci. No bo jakieś tam pojedyncze sztuki łowiłem. Dobra, ja jestem w szoku. Znowu komorówka pięknie zapłaciła. Jeszcze sporo ryb sprzedałem tych, co dałyby zarobić. Dobra, dzięki za obejrzenie. Na razie, powodzenia na spociku. Niech wam oddaję trofek jak najwięcej. Pa, pa.